Cześć, ten filmik będzie dzisiaj o sansevieriach. Mam nowe zakupione sansevierie i będziemy je wspólnie przesadzać do większej donicy. Takie większe, pani variegata, zaraz do tego przejdziemy. I to jest chyba najmniejsza. To jest nowy przyrost, a ona chyba kilka tygodni temu do mnie przyszła. I tak, pokażę Wam moje sansevierie na balkonie i aloesy. Dlaczego je wystawiłem na balkon, jakie są według mnie z tego korzyści i też w gruncie rzeczy, jak ja tam uprawiam te sansevierie. Może to komuś się po prostu, może komuś to się przyda. Do jednej większej donicy produkcyjnej posadzimy te większe sansevierie, jedną hani, tą variegatę z brzegu, tak myślę. Taki jest przynajmniej plan. Jeżeli one będą miały tutaj jednak za ciemno, chociaż widzicie, że tu ciemno specjalnie nie jest, to po prostu przestawi się to w jakieś inne, jaśniejsze miejsce. Tutaj są drzwi balkonowe, potem Wam jeszcze pokażę moje sansevierie na balkonie i trochę o nich pogadamy. Wystawiłem moje sansevierie na zewnątrz. Poczytałem tam w internecie i tam wyczytałem, że to zapewni im lepszy wzrost. Będą miały grubsze, mocniejsze liście, bardziej zwarty pokrój. Też to zaobserwowałem ktoś to zaobserwował na swoim kanale na YouTube, gdy wystawił swoje aloesy na zewnątrz czy do szklarni, że miały większe liście, miały taki zwarty pokrój, lepsze wybarwienie, więc ja to przetestuję z moimi sansevieriami. Myślę też, że może im to zapewnić większą szansę, większe prawdopodobieństwo na zakwitnięcie. Znaczy, nie wiem, tak myślę, bo mają styczność z warunkami atmosferycznymi, czyli gdzieś tam stresik się może u nich pojawić. I gdy noce pojawią się przy 12 stopniach, czy poniżej 12 stopni, to po prostu je stamtąd zabiorę do domu. I widzicie, to jestem cały ja. Zrzuciłem doniczkę glinianą z aloesem. To się wszystko rozpieprzyło. Doniczkę też. Doniczkę sobie zostawię, ona się jeszcze przyda, ale tak to ze mną jest właśnie. Aloesa, wiecie gdzie go w końcu może posadzę? Ja mam taką dobrą miejscówkę w sumie dla niego. Ja go posadzę z tymi aloesami, które są tutaj. Tu po prostu go wsadzę i później podleję. Tak, podleję jeszcze dzisiaj, go posadzę i tyle w temacie. Już nie będę się z nim bawić. A te na razie niech stoją tu, bo zauważyłem, że nie mają jakiegoś specjalnego progresu, jeżeli chodzi o wzrost. A ten zwykły drzewiasty jest taki, no widzicie, takie macienkie listki. To niech tutaj na razie po jakiś czas postoją, zobaczymy jak im to posłuży, ewentualnie coś innego wymyślę. Moi drodzy, musiałem głos nagrać jeszcze raz, ponieważ audio oryginalne, które tutaj się nagrało, wyszło naprawdę tragicznie, że tego się nie dało słuchać. Bo odłożyłem mikrofon na stół i otworzyłem okno, bo było po prostu duszno i tak wróciłem do nagrywania. Mówiłem sam do siebie, a było słychać tylko szum z okna. Dobrze, tutaj mamy zejlanikę, sansevierię zejlanikę i tą z żółtymi brzegami. Nie pamiętam w tej chwili jak ona się nazywała. I tak, pokazuję tutaj, że są nowe przyrosty, a jak kupowałem je w Leroy Merlin, po prostu szukałem takich, które mają jak najwięcej listków i macałem po doniczce, dotykałem doniczkę, czy nie ma wypuchłości, bo wtedy są nowe przyrosty. I w tej drugiej sansevierii, którą teraz trzymam, też tam są młode przyrosty. Nie pamiętam konkretnie, gdzie były na ten moment, gdy je tutaj Wam prezentuję. I ta młoda Bianka też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Ona wypuściła młody przyrost, przynajmniej wtedy się pokazał ten młody przyrost. Dosłownie po chyba nagraniu filmu z unboxingiem tej sansevierii. Tutaj jest hani variegata. Ona mi się bardzo spodobała, bo jeszcze takiej chyba nie widziałem. No przynajmniej ja takiej nie widziałem, no musicie mi wybaczyć. Gold, czy te ciemne, całe zielone widziałem, też są piękne. I te duże sansevierie zejlanikę i tą drugą zasadzę do tej dużej doniczki produkcyjnej.
Ona jest po dracenie, która stoi obok drzwi balkonowych. Jak najbardziej ją tutaj dam, bez drenażu. Jeżeli chodzi o to, jak uprawiam sansewierię, przede wszystkim staram się, aby miał jak najwięcej rozproszonego światła. Trzymam je na parapecie wschodnim. Tam troszeczkę słoneczka mają, ale on nie jest mocny i nie jest przez długi czas, więc ich nie poparzy. Tym mają mniej światła, tym po prostu wolniej rosną. No i powiem Wam tak, ja je nawożę, kiedy mi się po prostu przypomni. Nawozem do sukulentów lub do roślin zielonych. Kiedy jest zima, czy sam początek wiosny, to po prostu ich nie nawożę. Dopiero później, gdy się robi cieplej i jest więcej światła. Koniecznie napiszcie, jak Wy uprawiacie swoje sansevierie. Jestem bardzo ciekaw, co tam napiszecie. Dla mnie sansevierie to są takie żelazne rośliny. No chyba, że jak przelejecie, to wtedy zaczynają gnić, ale tak to po prostu są nie do ruszenia, gdy reszta potrafi chorować lub po prostu widzicie, że coś się dzieje, a sansevieria zwykle stoi i jest nienaruszona. Staram się przysłać podłoże, a jak już jest sucho, to raz na 2 tygodnie po prostu je podlewam. Nie przelewam całej doniczki dużą ilością wody, tylko leję im, powiedzmy tak, oszczędnie. To jest dużo ziemi, dużo resztek z poprzednich jakichś takich odpadów, że tak powiem. Keramzyt drobny, kawałki glinianej doniczki, która mi się rozwaliła. Dużo. Perlit, chipsy kokosowe, to jest keramzyt 4-10 mm. Staram się, żeby te podłoże było pulchne, czyli tu dużo dodatków, dużo. Ale też chcę, żeby troszeczkę jednak trzymało wodę, bo jakbym tutaj dał, znaczy ja znam siebie. Ja tutaj też jest kora do storczyków, drobna, też jej troszeczkę dałem, wszystko dałem mniej więcej, no wiecie, tak na oko, kilka garści przynajmniej. Taką korę możecie kupić w salonie Orchidei albo Orchid Garden, sklep ze storczykami online. Perli to oczywiście wszystko dokładnie wymieszałem. I tak, ja znam siebie i ja nie chcę zrobić zbyt luźnego podłoża, bo ja wiem, że po prostu moje sansevierie będą przy tym cierpiały. Bo ja je po prostu tak bardzo oszczędnie podlewam i zapominam o nich. Podlewam powiedzmy raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, mówię oszczędną ilością wody. I z reguły wolę sansevierii uprawiać w glinianej doniczce, nie w plastikowej. Wiadomo, plastikowa dłużej trzyma wilgoć, a nawet jak za dużo naleję w glinianej, to wiadomo, ona to odda z powrotem do powietrza, bo gliniana doniczka po prostu oddycha. Więc tutaj mam wiaderko na te podłoże produkcyjne, na ten kokos czy torf, obojętnie co to jest. To później powiedzmy, że to są na odpady roślinne te wiaderko. No i pierwsza sansevieria. I tutaj korzonki ma bardzo ładne. Widzicie, tutaj na samym dole widać wilgoć w tym podłożu. Korzonki ona ma tutaj bardzo zdrowe. Bardzo też zresztą lubię te takie pomarańczowe korzenie. Nie wiem dlaczego mi się jakoś tak bardzo podobają te korzenie. Tutaj jest nowy przyrost, tutaj jest drugi. No, ja to wybadałem w sklepie, że są jakieś przyrosty, ale po prostu później o tym zapomniałem, gdzie były konkretnie, no bo widzicie, były schowane pod torfem. I tutaj podłoże jest takie bardzo, powiedziałbym, lekkie, pulchne, jeżeli chodzi o te podłoże. No fajnie odchodzi, o to mi z reguły chodzi, fajnie odchodzi, nie ma z nim problemów. W przeciwieństwie do podłoża, które będzie właśnie zaraz przy zejlanicy. Tutaj jest kilka sadzonek. Staram się to robić tak w świecie, no w sumie delikatnie, żeby nie płamać tych pędów, bo jestem do wszystkiego zdolny. Już się zdarzyło, że pęd storczyka złamałem albo jakieś tam inne rzeczy, liście i tak dalej, jakichś innych roślin. Tutaj się postaram większość usunąć, jeżeli chodzi o podłoże. Wiadomo, tam jak troszeczkę zostanie, to się nic nie stanie. Przynajmniej ja tak uważam. I widzicie, tutaj się już dobrałem normalnie do pędów. Taki bardzo ładny, długi pęd. Kilka sadzonek posadzonych po prostu razem.
Jestem bardzo zadowolony z jakości ogólnie sadzonki. Widzicie, one są takie właśnie po kilka do jednej doniczki. Leciutko je tak oddzielam, mi się nic nie stanie absolutnie. Korzonki, wszystko jest jędrne, fajne i myślę, że jak najbardziej ona sobie szybko poradzi. Tutaj też są korzonki niektóre powyrywane, no niechcący tak się zdarza po prostu. Tak się czasem zdarza. Oczepuję tylko jeszcze resztę tego torfu, włókna kokosowego, no zwał jak zwał. Tutaj mamy tą biankę i ona jest w takim całkiem ok podłożu, więc po prostu ja już ją w tym zostawiam i ją wsadzę do doniczki z gotowym podłożem, tak po prostu jak jest. A co do Hani, to zaraz do niej przejdziemy. Teraz Zejlanika i tutaj sprawa już jest o wiele taka, powiedzmy, gorsza. Zacznijmy od tego, co oczywiście mnie bardzo cieszy. Zacznijmy od takich plusów. No przede wszystkim, że nie widać, że to jest mokre i że mamy nowy pęd, taki bardzo ładny, owocny wręcz. Ale co tu jest nie tak? Na pierwszy rzut oka ja już widzę i po prostu czuć pod palcami, że te korzenie są, jak gdyby to powiedzieć, odwodnione, a same podłoże jest po prostu bardzo twarde, bardzo zbite. Po prostu jest bardzo twarde. Widzicie sami, że korzonki w ogóle są takie blade. Między kamerą ja tam próbowałem rozluźnić to podłoże. Tutaj wyjąłem już jeden pęd, który jest taki podgnity, właśnie widzicie od tej strony. Ta zgnilizna już jest wysuszona, a ja ten liść odkładam, bo ja go potem jeszcze przytnę i on zostanie do ukorzenienia w wodzie. Tak. Więc ja tego nie wyrzucam. I tutaj myślę, że tych korzeni jednak troszeczkę zostanie odrzuconych, no bo po prostu to jest suche. Też wyciągam tam suche części, tu jest zgnilizna, choć nie jest miękka pod palcami. Bardzo trudno się pracuje w tym momencie z tym podłożem, bo po prostu jest bardzo zbite i bardzo, bardzo suche. Tutaj jest pęd z odstającym właśnie nowym przyrostem, więc to jak najbardziej na plus. I tutaj widzicie, są zgniłe elementy, są zgniłe tkanki, ale pod spodem jest jeszcze ładny, żywy przyrost. Po bokach po prostu roślina jest podgnita, pożółkła, podgnita, tego się pozbywam. Też pójdzie ten liść do ukorzenienia. Później Wam pokażę. I tutaj też widzicie kilka sadzonek, ale one są o wiele gorszej jakości. Sam liść po prostu po bokach jest taki podgnity i to już jest taka miękka zgnilizna, jak widzicie. Widzicie, tutaj są dookoła pognite te liście, pożółknięte. Nie wiem, czy tutaj się po prostu wydała wilgoć, czy co. Ale i tak postanowiłem, że tą część rośliny i tak posadzę. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Na pewno odbije, ale troszeczkę pochoruje się. To jest pewne. Mówię Wam, to się po prostu maśli pod palcami, to jest po prostu pognite. Tutaj nowe stożki, nowy przyrost też jest podgniły. Jest mniejszy niż ten u góry, ale jest podgniły. Dlatego po prostu dla tych, co nie wiedzą, no informować po prostu, żeby przesadzać sansevierie z podłoża produkcyjnego, bo one po prostu tym cierpią, zgniją i szkoda rośliny, która jest po prostu bardzo łatwa w uprawie i bardzo atrakcyjna wizualnie. Teraz Hani, tutaj sprawdzam, jakie ma podłoże Hani. Jest dużo piasku, perlitu, jakiegoś innego czegoś, rozluźniacza i ja jestem bardzo z tego zadowolony i po prostu takie podłoże jej zostawię.
sadzę podłoże po prostu takie, które ona ma, do doniczki glinianej. Tutaj mam te wyciągnięte sansevierie, zejlaniki idą drugą, a te, które są po tej stronie, tam po lewej stronie pójdą do pocięcia, do rozmnożenia, do ukorzenienia w wodzie. O. I teraz wsypujemy podłoże do doniczki glinianej dla tej Hani i dla Sansevierii Bianca. Za dużo się nasypało, a ja chciałem troszeczkę mniej, mniejsza z tym. I oczywiście podłoże, które one już mają, bo uważam, że jest bardzo dobre. Oprócz może takich większych kawałków, bo w takich małych doniczkach to ja myślę, że to się nie sprawdzi. No przynajmniej mi to przeszkadza. Troszeczkę za dużo tego podłoża. Mierzymy oczywiście rośliny do doniczki. I wyciągamy tą małą Hani Blankę i przymierzamy ją z pozostałymi. Ta Hani jest o wiele bardziej taka sztywna, twarda niż te Hani, ale i tak pozostawię. Niech tak ciasno rosną, później się jeszcze i tak rozrosną w tej doniczce i myślę, że zrobią taki ładny, gęsty bukiecik. Zostawię je na bardzo, bardzo długo w tej doniczce, bo sansevierie lubią mieć ciasno w korzonkach. Teraz tylko podsypujemy resztę podłoża. Ja daję jak najwięcej, jak się da. Tylko też, żeby w rancie doniczki, tam, żeby zostało miejsce na wodę, gdy będę podlewał, żeby ona się po prostu gromadziła, a nie wylewała się od razu z doniczki z ziemią na zewnątrz. I widzicie, wygląda to w ten oto sposób. Ja tylko czekam, aż ona się zagęści w tej doniczce. Teraz będziemy, słuchajcie, przesadzać te większe sansevierie. To małą glinianą doniczkę po prostu postawię na parapecie wschodnim. To małą Hani przesadzę do tej doniczki, w której była, z tym podłożem też, którym była i pójdzie ona po prostu do łazienki. Jeżeli chodzi o tą dużą donicę, drenażu nie dam tutaj nic na drenaż po prostu, bo u mnie drenaż moim zdaniem po prostu u mnie się nie sprawdza. Dlatego sypię po prostu bezpośrednio do doniczki, nie daję na dole keramizytu ani nic takiego. No chyba, że doniczka nie miałaby odpływu, to wtedy bym dał dużo drenażu, na przykład potłukłbym tą doniczkę do reszty, ta, która mi została po aloesie, gliniana doniczka, która się stłukła, albo taki grubszy keramzyt. Ale tak to nie. Rośliny mi bezproblemowo rosną, bez po prostu drenażu. Przymierzam tutaj te roślinki, sansevierie. Jak będą za głęboko, to po prostu się podciągnie do góry. Też nie chciałbym za głęboko też posadzić tych nowych przyrostów, znaczy zakopać pod ziemią. I tutaj po prostu ja dochodzę do wniosku, że one fajnie wyglądają, gdy one nie są takie przyciśnięte wszystkie do siebie, jak to było wcześniej w tych doniczkach produkcyjnych. Tak po prostu taki gęsty gąszcz się teraz zrobił, więc ja postanowiłem już po prostu tej Hani małej nie dosadzać, tej wariegaty, bo po prostu ona tam zginie. Ona po prostu zginie przy tych małych sansevieriach, przy tych małych, dużych sansevieriach i pozostawię to po prostu tak, jak teraz jest i zasypię po prostu ziemią. Widzicie, ta Hani po prostu jest za malutka na to. I moi drodzy, to jest efekt końcowy. Jeżeli chodzi o te liście, to my je ukorzenimy. Spróbuję tak pociąć po prostu i zrobić z tego nowe sadzonki, no bo szkoda mi tego wyrzucać.
Z drugiej strony nie potrzebuję tych sadzonek też tak bardzo dużo. Pokażę Wam mniej więcej jak to się robi, kto jeszcze nie wie. Tniemy sansevierię może konkretnie w takie kawałeczki. Tylko jak tniemy ją na takie kawałki, musimy pamiętać, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. W zależności od tego po prostu tak ona nam się ukorzeni. Tutaj jest góra, tutaj jest dół. I tak musimy ją wsadzić do wody, czyli dołem. Wycinam jeszcze taki trójkącik na dole, bo zauważyłem, że po prostu tego są lepsze efekty. Czyli po prostu jest więcej przyrostów i więcej korzonków, gdy zrobimy takie wycięcie. I pozostawiamy po prostu do wyschnięcia. Takie coś do przeschnięcia, żeby te rany po cięciu się zagoiły. Żeby powstała tak zwana tkanka kallusowa. I później do szklanki czy słoiczka, jak wolicie, z wodą. Ja sobie zrobię kilka tych sadzonek. Jeszcze nie takich nawet malutkich, chociaż można troszkę mniejsze, ale ja aż tak dużo nie potrzebuję. Można to wsadzić do ziemi, ale ja wolę bezpośrednio do wody, bo ja wiem, że ja po prostu, jak mówiłem, przesuszam podłoże u Sansevierii. Tyle mi wystarczy, a całą tą resztę po prostu wyrzucę do kosza. Tutaj już jest efekt końcowy. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie.